Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj dotarliśmy do takiego naprawdę tajemniczego miejsca. Szukamy klapy do tajnych podziemi. Nie ma tu barierek. Inne. To są te hale. Nie zwróciłam uwagi wtedy na czerwone graffiti. Jest to były PGR, ale niech Was nie zwiedzie tylko ta nazwa, w którym uprawiane były pomidory, ogórki. Tutaj mamy wagę i taką stróżówkę pomalowaną sprayem. Dosyć niebezpieczne to jest miejsce, ponieważ widać, że ta waga jest mocno przerdzewiała, a tam mamy studzienkę, jakieś elementy kanalizacyjne. Jest poranek, chłód, smaga. Tutaj widzimy już pierwsze zabudowania tego miejsca. Za drzewami gdzieś tam jakiś traktor jedzie. Muszę wyłączyć. Przyjechał traktor. Nie nagrywałem, ponieważ nie chciałem nagrywać osoby. W każdym razie gdzieś tutaj na tych polach cały czas rolnicy działają. Sam obiekt słynie z niesamowitych graffiti, ale tak naprawdę historia tego miejsca jest o wiele, wiele głębsza. Mnóstwo naniesionych śmieci. U góry, jak widzicie, powybijane szyby. Myślę, że jest to związane z sesjami ASG tutaj. Spróbujemy teraz wejść do tych pomieszczeń. Tak, nie myliłem się. Faktycznie ten teren jest wykorzystywany pod sesję ASG. Zobaczcie, ile tu jest graffiti. Widać poszczególne pomieszczenia. U góry mamy nawet piętro i mnóstwo stalowych elementów przytwierdzonych do betonowego stropu. Postaram się iść wzdłuż tych pomieszczeń. Zajrzymy może najpierw tutaj, bo być może jest przejście na górę. Odpalę sobie panel LEDowy. Tutaj raczej nie ma wejścia na górę. Tu to wygląda jak ubikacja, więc nie będę tam wchodził. Mnóstwo symboliki skate'owskiej, ale również też kibicowskiej. Mnóstwo pomieszczeń wykafelkowanych. Tu zamknięte są drzwi. A, tu są schody na górę. Ale może pójdziemy później na górę, jeżeli będzie nam dane. Czekam tylko na Olę. Olu, idziemy. Długi korytarz. U góry szyby wentylacyjne. Tutaj wielkie pomieszczenia
magazynowe. Mam jedynie panel, ponieważ latarka została w samochodzie, ale tutaj nic nie ma. I są to wielkie, ogromne pomieszczenia. Kolejne hale właściwie. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Tak, też ją znalazłem. Idziemy dalej. Zobaczcie na te niesamowite graffiti. Jakieś wersalki. Mnóstwo śmieci w tych halach i śladów po bezdomniakach. Zapach papierosów. Tu kolejna hala. Bardzo wysoka. No akurat panel tutaj nie wyrabia, bo te przestrzenie są za duże, ale widać, że było rozpalane ognisko i mnóstwo śladów po różnego typu alkoholach. Kolejne wielkie drzwi. I ciemności tych hal. Czuć tutaj spaleniznę. Pomieszczenia są do siebie analogiczne, są zwierciadlanym odbiciem. Wow, zobaczcie jaki piękny, trzeba uważać, obraz graffiti. Podejdę tutaj, żeby wam go pokazać, aczkolwiek jest to mocno zaminowane. Zobaczcie, jaki piękny, bardzo ładny obraz. Musimy uważać, bo mocno tu jest usiane różnymi rzeczami. One są analogiczne, wiesz? One są analogiczne. Tak. Idziemy teraz na górę tymi schodami, które tam Ola znalazła. Wejdziemy sobie tutaj na górę. Trzeba bardzo uważać, ponieważ bardzo nie ma tu barierek. Zobaczcie, jaka przestrzeń ogromna. W tych pomieszczeniach też jest graffiti. Raczej symboliczne. O, i tu mamy kolejne graffiti, które zostało troszeczkę zniszczone, ale w pierwotnej wersji musiało być naprawdę piękne. Kawał dobrej roboty. Idziemy dalej. Kolejne pomieszczenie. Tu graffiti wygląda w ten sposób. Dosyć dobrze zachowane. Ola już weszła do tamtego pomieszczenia. Jest tu dosyć wysoko, także trzeba analizować każde wejście. Tu kolejne
bardzo zbliżony do tamtego graffiti. I ostatnie pomieszczenie na tym piętrze, też ubarwione. A my idziemy na kolejne piętro. Słucham? No, na kolejne piętro, wiesz? Tutaj z tym kolejnym piętrem może być problem, bo mam wrażenie, że tamte deski były dosyć zniszczone. Trzymamy się blisko ściany, ponieważ są tu dosyć spore dziury. Kolejne pomieszczenia. Wentylacyjne. To są te hale od góry. Nie będę tam przechodził, bo nic z tym nie zyskujemy. Nad każdą halą są takie właśnie przejścia. I te hale można było obserwować od góry. Tutaj wielka dziura. Nie wiem, czy tam dalej iść. Ogromna dziura. W tamtych pomieszczeniach, przypuszczam, nic nie będzie, bo są analogiczne. Tu stara infrastruktura elektryczna. I będę się kierował na dół. Trzeba bardzo uważać. Cały obiekt jest wokół zarośnięty samosiejkami i starymi drzewami, które tu kiedyś egzystowały. Przejdziemy teraz do tamtej części. Wielka hala. Mnóstwo puszek po farbie. Zobaczcie, jakie tam jest świetne graffiti. Może nie widać, bo słońce teraz rozżarza to miejsce, ale zaraz tam podejdziemy. Ponoć gdzieś tutaj, jak doczytaliśmy w internecie, aczkolwiek były to informacje odzyskiwane ze starych stron, które już oficjalnie nie istnieją. Gdzieś tutaj było wejście do podziemi. Ponoć były tutaj Obok jakiegoś czerwonego, który jest na zewnątrz. jakieś zejście do podziemi, w których najprawdopodobniej była tajna jednostka specjalna za czasów komunistycznych. Obiekt jest niesamowicie tajemniczy. Dobrze, przejdziemy teraz do tego graffiti, które tutaj nas zaprasza. Możemy zgasić panel. Ładne graffiti, trochę zniszczone. Jakiś drut. Najprawdopodobniej to jest piorunochron po prostu. Części samochodowe, być może była tu jakaś dziupla, albo po prostu utylizacja samochodowych części. Ta wiata to całkiem możliwe, że był po prostu garaż.
My jeszcze podążymy w tamtym kierunku, ponieważ tam jest kolejny obiekt. Szukamy klapy do tajnych podziemi. Wiesz, no będzie ciężko, bo tak naprawdę tego graffiti nie ma. Więc całkiem możliwe, że jest to zupełnie w innym miejscu. A ja Może- myślę, że ono gdzieś było, tylko zarosło, ale jeszcze mamy tutaj, on jest pusty, ale no możemy tam zajść. Nie zwróciłam uwagi wtedy na czerwone graffiti. Zobaczymy ten obiekt. Szczerze wygląda za tych drzew dosyć tajemniczo. Widać tu ślady kół, ale to są głównie traktory i sprzęt rolniczy, który dojeżdża do okolicznych pól. Tu też raczej do zawracania, aczkolwiek chyba tędy będzie łatwiej dojść. Tak, niż przez krzaki. O, chyba nie. A i Ale tak trzeba zobaczymy. przez krzaki i tak. I tak, no. Nie bójcie się, kopnąłem w kawałek muszli klozetowej. Przejdziemy sobie tamtędy, ponieważ tutaj nie chciałbym chodzić, ponieważ mogą być żmije. Więc pójdziemy tutaj. Tu jest trasa dosyć wychodzona, co świadczy o tym, że nadal tutaj chodzą osoby. I tu kolejna hala z niesamowitymi graffiti. Szkoda, że poniszczyli je, nie? Bardzo. To jest naprawdę szkoda. Nadal trzeba mocno patrzeć pod nogi, ponieważ są różne rzeczy na tej podłodze. Tutaj taki potwór. To jest pewnie Venom. Albo miał być Venomem. O! I tutaj jest to zejście, czyli te informacje są właściwe i prawdziwe. Tylko że teraz to jest zawalone różnymi śmieciami, ale faktycznie jest tu zejście. Więc to tutaj było. Czyli nie kłamali. Czyli wyobraźcie sobie, że pod nami jest sieć tuneli. Teraz zawalona śmieciami. No nie będziemy tego rozgrzebywać, bo nawet nie ma jak tam wejść. Najprawdopodobniej była drewniana drabina. No, teraz kupa śmieci. Ktoś próbował sznurem tam zejść. Tylko zobaczę, jak tam jest głęboko. No, powiem Ci, to jest bardzo Kurczę, głębokie. Może być dość głębokie. Tylko że całe Bo to wejście jest zawalone, wiesz? Tak. Solidny, może celowo śmieci ktoś tu wrzucał, bo są przeróżne. Myślę, Naniesione pewnie, nie? Tak, Ale są wrzucone, ale gdzie tam widać właśnie, nawet cegły są powrzucane. Po prostu to całe jest zamknięte. Ale faktycznie może tak być, że to co czytaliśmy na stronach, które już teraz nie istnieją, że jest tam sieć tuneli. Wejdziemy sobie tutaj. Tam widzicie, są kolejne pomieszczenia, aczkolwiek ten budynek jest mocno zdewastowany i już z daleka było widać, że nic nie ma. W każdym razie znaleźliśmy to miejsce, które Ola rozpracowała. A co tutaj jest? Tu też jest coś takiego. To nie jest to nie jest ta przecież. sama hala? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest ta sama. No nie, właśnie nie. Nie? Nie. Tak, ci wezmę. O, dziękuję. Ach.
O, a można było tędy. Nie no, rzeczywiście jest inna. To też raczej był garaż, wiesz? No, Tak przynajmniej to wygląda. Tutaj już mniej ciekawe graffiti. Jakieś nadpalenia. Tak, to musiał być garaż na jakiś sprzęt. Ola dostrzegła, że tam jeszcze są garaże, których ja nie zauważyłem, ponieważ są za takim laskiem mieszanym. Tam w tle jest pałac wyremontowany. A my podążamy tutaj tą ścieżką. Jeszcze fragmentarycznie betonową, co świadczy o tym, że tutaj wszystko nie miało trawy, tylko było wszystko betonowe. Tak. To jest cały kompleks garażowy. tu się zapadnie dach prędzej czy później, jak w pozostałych pomieszczeniach, Tak. ale mury zostaną. Zobacz, jakie grube. No to jest, no jest to niebezpieczne, ale mimo wszystko te mury tutaj myślę, że mocniejsze niż nasz dom. O, to nie trudno. Tutaj wiele części samochodowych nadal, starych zderzaków, obudów silników. Tutaj mamy kanał, siedzenie z jakiegoś samochodu. I podążamy dalej. Tutaj też albo z kanału. Aha. Również zutylizowane części nawet ciężarówek. Może ktoś wyjechał bez zderzaków. Może. Nadal kontrolujemy ziemię, po której stąpamy, bo mogą być jakieś studzienki. Nie, to są ewidentnie garaże. Dużo tego jest. Jakaś prowizoryczna ławeczka zrobiona sobie tutaj. I ostatni z garaży. O, i tutaj jest właśnie studzienka. Dosyć niebezpieczna sytuacja. O, tutaj standardowo wiadro i różne inne elementy. W każdym razie budynek faktycznie tutaj akurat jest w bardzo złym stanie. Uważaj tutaj. Czekaj, zajrzę sobie tam, co to tam jest. Tak samo, ale to była taka płytka, bo widzisz, tutaj są zawory, czyli po prostu to odkręcali, żeby wodę tak. gdzieś... Tutaj takie sawory były po prostu schowane, wiesz? Cały teren jest zarośnięty dosyć mocno. Co tam Wiesz mamy? co, tam już nic nie ma. Tam są taki plac Ale wszystko jakby, nie? wybetonowane. Zobacz, ile tu musiało podjeżdżać samochodów, ile tu musiało się Tak. dziać. Tak, No. nawet tutaj te elementy tej trawy czy tych chaszczy, Nie? to są coś, co wyrosło na tym betonie, który jest Tak, no tutaj bo tu wszędzie. widać, on jest pod spodem No. wszędzie. Słuchajcie, z tego miejsca pożegnamy się. Myślę, że eksploracja Wam się podobała. No, dziwne to jest miejsce, ponieważ bardzo dużo informacji z internetu zostało wykasowanych. Znaleźliśmy najprawdopodobniej to miejsce, które nie potrafię poskładać teraz myśli, bo jest strasznie ciepło. Jakoś tak zaczęło grzać. I No, mi też jest strasznie ciepło, nie mam się jak rozebrać, bo nie mam co z tym zrobić. no właśnie. Także Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to by było wszystko. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć. zobacz, dotknij sobie. Dotknij sobie. Świerk kujący. No, mega. Jesteś na miejscu. Okej. Jedziemy na hel. Trzeba się pomalować.